F-5 Freedom Fighter to amerykański samolot odrzutowy zaprojektowany przez firmę Northrop na początku lat 60. Pomysłodawcą nowego samolotu był inżynier Edgar Schmutt, człowiek stojący za legendarnymi P-51 Mustang oraz F-86 Sabre. W połowie lat 50., kiedy General Electric wprowadziło kompaktowy silnik turboodrzutowy J-85, Schmutt opracował specjalny plan. Postanowił opracować budżetową alternatywę dla potężnych, ale drogich samolotów, takich jak F-104 Starfighter i F-4 Phantom. Projekt przewidywał również uniknięcie regularnego złomowania i wymiany samolotów poprzez podwojenie potencjału modernizacyjnego maszyny, tak aby zaoferować mniejszym państwom budżetową wersję myśliwca spełniającego ówczesne kryteria pola walki. Pierwszym prototypem był samolot T-38 Talon. Pełnił on głównie funkcję naddźwiękowego samolotu szkoleniowego. Kolejne prace nad wersją bojową szły bardzo mozolnie. Zmieniło się to w 1962, kiedy to administracja Kennedy'ego potrzebowała taniego samolotu na eksport. Wtedy to Northrop otrzymał dofinansowanie do projektu i ostatecznie sfinalizowano projekt pod nazwą F-5 Freedom Fighter. Co warto zaznaczyć, był on pozbawiony wielu nowoczesnych rozwiązań. Na przykład posiadał dosyć prostą awionikę, ponadto samolot w ogóle nie posiadał radaru i co za tym idzie radarowych pocisków kierowanych. W zasadzie to ten samolot miał służyć głównie do ataków na cele naziemne, a w mniejszym stopniu na cele powietrzne. Wszystko tylko po to, aby ciąć koszty. Początkowo F-5 w ogóle nie miały służyć w Stanach Zjednoczonych, jednakże wybuch wojny w Wietnamie zmusił Departament Obrony do ponownego rozważenia stanowiska. W tym celu niektóre samoloty zostały zmodyfikowane o mocniejszy pancerz, sondy i sprzęt do tankowania w powietrzu. Tak zmieniony samolot zyskał oznaczenie F-5C. Pomimo niewielkiego udźwigu spisały się dosyć dobrze z uwagi na dobrą zwrotność i niezawodność. Kolejny duży etap w ewolucji rozpoczął się w 1970. Wtedy to USA postanowiło ponownie zorganizować konkurs na tani samolot eksportowy. Northrop przez lata obserwował modyfikacje, jakie poczyniały kolejne państwa. Skutkiem tego było opracowanie F-5E Tiger II. Starano się oczywiście zmienić w nim rzeczy, aby bardziej przybliżyć możliwości F-5 do pełnoskalowych myśliwców bojowych. W tym celu poprawiono jego dynamikę dzięki zwiększeniu mocy silnika, co polepszyło również wznoszenie i przyspieszenie. Inżynierowie, chcąc zachować dobrą manewrowość, dla pewności również powiększyli jego skrzydło. Dodatkowo zwiększono objętość zbiorników z paliwem oraz zamontowano radar, przez co poszerzył się wachlarz jego uzbrojenia. A jeśli już o uzbrojeniu mówimy, to składało się na nie dwa 20 mm działka M39. Do tego możliwość przenoszenia pocisków powietrze-powietrze typu AIM-9 Sidewinder oraz później AIM-7 Sparrow. Do tego rakiety kierowane typu powietrze-powierzchnia AGM-12 Bullpup, bomby spadochronowe, bomby konwencjonalne, bomby zapalające, a także zasobniki z rakietami niekierowanymi. Ostatecznym etapem w rozwoju konstrukcji F-5 był F-20 Tiger Shark. Po raz kolejny miał on być propozycją nowego samolotu eksportowego USA, jednakże poniósł totalną klęskę w pojedynku z F-16. Teoretycznie jego osiągi były dość porównywalne z jego konkurentem, gdyż Northrop wyposażył go w silnik F-404, aczkolwiek na niekorzyść dla Tiger Sharka F-16 był konstrukcją zupełnie nową i był przez to bardziej atrakcyjniejszy dla przyszłych nabywców z uwagi na jego potencjał do przyszłych modyfikacji. Tak oto F-20 zakończył swoje 5 minut jako prototyp i został trochę zapomniany na kartach historii. F-5 Freedom Fighter okazał się sprzedażowym hitem. Na przestrzeni wielu lat nabyło go ponad 30 państw, a w wielu z nich służy on po dziś dzień. Łącznie wyprodukowano go w 2603 egzemplarzach w różnych wersjach. A tak prezentuje się klockowy model F-5 i chyba po raz pierwszy na moim kanale mamy do czynienia z czymś pozamilitarnym, ponieważ jest to samolot szwajcarskiej grupy aerobatycznej, ale i tak tutaj tematycznie zahaczamy o militaria, gdyż jest to na bazie
oczywiście samolotu F-5 Tiger. No i dlaczego wybrałem sobie akurat ten egzemplarz F5, a nie na przykład amerykańskiej? No, głównie z tego powodu, że po prostu mi się bardzo podoba to malowanie. I też bardzo bym się cieszył, gdyby Kobi wydało na przykład Iskrę w bardzo podobnym malowaniu, tylko że no oczywiście polskim. No ale to malowanie jest naprawdę przepiękne, ta biel i czerwień bardzo dobrze ze sobą kontrastują. No i sam styl też jest moim zdaniem naprawdę bardzo piękny. No a sam model jest wykonany w skali 1:48, tak samo jak zresztą wszystkie te nowoczesne samoloty. No i nie zapowiada się, żeby coś w tym temacie się zmieniło, chociaż no potencjalnie można by było zrobić mniejsze skale, tak jak to mają inne firmy modelarskie, skala 1:72 albo skala 1:100. To też jest jakaś opcja na przyszłość dla Kobi. Ciekawe jakby w sumie takie samoloty wyglądały. No nieważne. W samym zestawie mieliśmy również dołączoną podstawkę, czyli jest to kompletna klasyka gatunku, zwykła czarna podstawka z tutaj tym elementem do trzymania samolotu, no i oczywiście nadrukiem nazwy naszego samolotu. No nie jest to kompletnie nic specjalnego, chociaż no ostatnio w Kobi te podstawki są bardziej zróżnicowane, bo mamy na przykład miejsce na figurki, albo są to takie powiedzmy poszerzone podstawki, jak na przykład w Phantomie, no żeby po prostu ten samolot się lepiej trzymał na tej podstawce. Na sam model uważam, że jak na jego debiut w Kobi jest wykonany moim zdaniem po prostu no chyba najlepiej jak się dało. Oczywiście są tutaj mankamenty, które zaraz wymienię, ale większość z nich jest taka, że no po prostu się nie dało tego inaczej zrobić, albo po prostu model byłby naprawdę bardzo niewytrzymały, bardzo wiotki. No i może już po prostu przejdźmy do oględzin tego modelu. Z przodu tutaj widzimy działka 20 mm, je się wkłada osobno, no i dosyć fajnie to wygląda. Też zobaczcie, że nadruki na tym modelu są naprawdę bardzo fajnie zrobione. Tutaj chyba nie ma absolutnie żadnych ustępstw, jeśli chodzi o ten temat. Zobaczcie na te linie tutaj wszystkie, bardzo ładnie to wygląda. I też ten kolor biały w Kobi jest taki, że on po prostu nie blaknie albo blaknie bardzo, bardzo wolno, więc jest to kolejna zaleta i on jest też taki bardziej, wiecie, ostry, nie taki jak w Lego. Więc no mi się to bardzo podoba. Ok. Dalej tutaj widzimy przednie podwozie. Ono jest zrobione nawet ok, chociaż fajnie jakby była tutaj taka przysłonka, taka osłona właśnie tego przedniego podwozia. Można by było tutaj to zrobić, jednakże tego nie zrobiono niestety, tak samo jak z tyłu. Ale z tyłu z kolei jest taka wada tego podwozia, że ono jest po prostu za duże, no i kompletnie nieproporcjonalne do tego samolotu. Tutaj bardziej by pasowało coś takiego jak mieliśmy chociażby w Spitfire'ze, gdzie mamy te dosyć małe koła. No i jeszcze tutaj zobaczcie, że te osłony są fajnie tutaj rozwiązane i coś takiego mogłoby pasować właśnie do tej F5. No jednak tego nie zrobiono niestety i mamy takie dosyć karykaturalne te koła tutaj zamontowane. Tutaj jeszcze widzimy zbiornik z paliwem. On w rzeczywistości powinien być taki, wiecie, bardziej obły, bardziej aerodynamiczny. No ale tutaj no, postanowiono zrobić coś takiego i też zrobiono tutaj nowe elementy, czyli te takie, zobaczcie, kołpaki od śmigieł, od tych takich dużych śmigieł, tylko właśnie bez tych dziur na same łopaty śmigła, więc jest to takie bardziej czyste tutaj rozwiązanie, no ale nadal to nie jest, zobaczcie, to samo co mieliśmy, ta sama wielkość, którą mamy tutaj w tych okrągłych elementach, więc no, nie wygląda to może idealnie, ale jest po prostu ok. Też jeśli chodzi o chyba ostatnią wadę, no to nie mamy tutaj też nadrukowanego krzyża szwajcarskiego, jak to było w rzeczywistości, tylko mamy, zobaczcie, po prostu czerwony spód, dosyć ładnie wygładzony, ale no niestety bez tego krzyża, chociaż no tutaj ciężko chyba by było to zrobić. Zobaczcie też, że tutaj mamy kilka takich specjalnych elementów, jak chociażby te zaokrąglenia, albo tutaj właśnie ten element, który podtrzymuje tą przednią część. I ogólnie sam samolot jest zaprojektowany w taki sposób, że mamy tutaj tą tylnią część i przednią i one się właśnie łączą częściowo tutaj od góry tak lekko, no i właśnie tym elementem od spodu,
Jest to dosyć taka niestabilna część i ewentualnie podczas, nie wiem, upadku z jakiegoś wyższego miejsca to się może po prostu no, przepołowić na pół. No ale też nie wiem, czy dałoby radę tutaj jakoś to inaczej rozwiązać. Tutaj mamy chyba, tak, mamy tutaj, zobaczcie, przesunięcie o pół studa, więc mogłyby być z tym problemy. Z nadrukowaniem tego krzyża, no i ogólnie z, z wytrzymałością tego modelu. Więc no okej, tego krzyża mogłoby nie być. Tutaj też te elementy powinny być w kolorze czerwonym, ale tutaj Kobi chyba nie chciało dawać po prostu więcej nadruków, więc mamy same te białe elementy. No i tak to wygląda. Tutaj mamy oczywiście kokpit. Zobaczcie, że widzimy kolejne tutaj bardzo ładne nadruki. Sam kokpit można otworzyć. No i tutaj postanowiłem jednak zostawić pilota. Wiecie, że ja lubię sobie je wyjmować, te figurki małe i robić tutaj lepsze wnętrze, natomiast tutaj nie ma specjalnie miejsca na to, więc no zostawiłem sobie tę figurkę. Ona ma bardzo ładny nadrukowany kask. No i też zobaczcie, że mamy tutaj piękne nadruki tych wszystkich elementów ze środka. Po środku wydaje mi się, że jest radar. Tutaj może być RWR, natomiast mamy jakieś kolejne liczniki, które powinny się tutaj znaleźć. Oczywiście to jest bardziej uproszczony kokpit, no ale jak na warunki klockowe jest naprawdę ok. No i mam jeszcze tutaj zasygnalizowane siedzenie, także myślę, że jest naprawdę w porządku. Ok. Tutaj dalej widzimy wloty powietrza. No one też mogłyby być nadrukowane na kolor czarny, ale do tego też nie będę się specjalnie przyczepiał. Dalej mamy skrzydła. I tutaj zobaczcie też, że w prawdziwej F5 to powinno być tak, że te skrzydła są dosłownie zrównane z samym dołem tego samolotu. Natomiast tutaj one są nieco przeniesione do góry. No było to po prostu wymagane ze względów konstrukcyjnych, gdyż no po prostu nie dało się tego inaczej zrobić, więc jest, no jest w ten sposób to rozwiązane. Chyba nie dałoby się raczej inaczej tego zrobić. Na samych skrzydłach, zobaczcie, też mamy nadrukowane oznaczenia szwajcarskie oraz te światła pozycyjne. Chyba tak to się nazywało. Powierzchnie sterowe nie są tutaj niestety ruchome, no ale też zobaczcie, że konstrukcja tak średnio na to pozwalała. No ale kształt jest oddany, myślę, naprawdę bardzo dobrze. Tutaj też te końcówki są ładnie zrobione. Zobaczcie też tutaj nadruk mamy oczywiście na bokach tych elementów. Bardzo ładnie to wygląda. Sam statecznik pionowy jest pięknie nadrukowany, jeszcze z tym krzyżem takim pod skosem. No i mamy stery poziome, które dotyka dosłownie ta sama bolączka co skrzydeł, czyli no one powinny być dosłownie zrównane z tą powierzchnią dolną, ale niestety no nie dało się tego zrobić. Ponadto te stery musiały być pod kątem, no i Kobi też zrobiło to w ten sposób, że one są po prostu ruchome, no dzięki czemu mamy po prostu większą, powiedzmy, bawialność tego modelu. No i to jest moim zdaniem naprawdę na plus. Dosyć fajnie to wygląda, aż tak bardzo to nie przeszkadza w odbiorze samego modelu. No i na koniec mamy oczywiście silniki z tych takich specjalnych elementów. Nie wygląda to może jakoś mega specjalnie, ale okej, z daleka to jakoś specjalnie się nie rzuca w oczy. Myślę, że jest naprawdę w porządku. No i na koniec porównajmy go sobie z F18, która też oczywiście ma malowanie szwajcarskie. Myślę, że oba te modele obok siebie wyglądają naprawdę bardzo dobrze. No i chciałem sobie właśnie, tak jak mówiłem, przy recenzji F18 zrobić taki mały oddział szwajcarski. Myślę, że naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Mi się to naprawdę bardzo podoba. No i zobaczcie też, że ta F5 jest dosyć mała w porównaniu do F18 i też to, o czym mówiłem przy recenzji F18, to, że tutaj ten spód jest, no zobaczcie, bardzo podobny do siebie, taki płaski, no i po prostu widać, że konstrukcyjnie są to po prostu podobne samoloty. Chociaż no wiadomo, że F18 jest znacznie bardziej zmodyfikowany, bardziej nowocześniejszy. No i na pierwszy rzut oka można po prostu tego nie zauważyć,
ale historycznie właśnie to w ten sposób było. No i te modele po prostu to fajnie oddają, tak? No jeśli chodzi o tą recenzję, to by było na tyle. Uważam, że F5 jest naprawdę godna zainteresowania. Ja swój model nabyłem za około tam 90 zł, więc myślę, że to jest naprawdę rewelacyjna cena, jak za taki model, jak za wykonanie tego modelu, za tyle nadruków. No i co? Na dzisiaj to by było tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.